Cześć, witam serdecznie, tu ja, znowu Paulina i kanał Innymi Oczami. Święta i po świętach, jak to mówią. Powiem Wam tak, zawsze Wam opowiadam filmiki, o sytuacjach z życia z perspektywy czasu, no bo ostatnio tego czasu niby jest, niby go nie ma, ciągle coś jest zajęte, człowiek też jest zajęty i tak w kółko. No i powiem Wam, 2 tygodnie temu, dokładnie 2 tygodnie temu byłam w SPC, sama bez Kacperka, bo miałam tam termin. I co się okazało, że Kacper będzie mieć robiony we wrześniu 3 terminy na test inteligencji. Może się uda. Akurat to jest w SPC, bo tam, gdzie wcześniej chciałam mu zrobić test inteligencji, nie udało się, bo po pierwsze robiła to osoba, która kompletnie dziecka nie zna, bo ta psycholog, co Kacper diagnozowała, nie miała czasu. Mój mąż pojechał tam z Kacprem i jakoś ten gość nie miał po prostu do dziecka podejścia, więc nie wypaliło. To było już dawno temu, nie wiem, Kacper miał chyba 8 lat czy coś takiego. Teraz Kacper będzie mieć w sierpniu, w połowie sierpnia 10 lat skończy, więc wydaje mi się, że być może powinno to klapnąć. Pani psycholog powiedziała z SPC, że lepiej jest, jak to rozłoży na 3 terminy, ponieważ nie będzie się dziecko tak stresować. Co u nas jeszcze są ferie, Osterferien się to nazywa w Niemczech, czyli takie ferie świąteczne. Tu jest w Niemczech w ogóle dużo ferii. Jeśli chodzi o szkoły, znowu przedszkola mają tak, że przedszkola ferii nie mają, tylko przedszkola normalnie chodzą, a w szkoły po prostu te ferie mają. No i jak tu mieć, wiecie. No nie będę się rozgadywać na ten temat. I tak, co jeszcze ciekawego? Rozmawialiśmy w SPC też rozmawiałam w SPC z lekarzem. No i lekarz powiedział, że Kacpra po prostu już lekami nie będzie faszerować, znaczy się nie w tym sensie, że ja to tak powiedziałam, znaczy się, że on to tak powiedział, tylko ja teraz tak mówię, no bo po prostu to nie ma sensu, za dużo skutków ubocznych było i tak dalej i stwierdziliśmy, że jak już nie ma tych problemów, które miał wcześniej, to nie opłaci się go tym tam faszerować. Dostawał Medikinet, no i po prostu w maju chyba zeszłego roku odstawiliśmy to, bo to nie było kompletnie sensu. Kacper idzie do przodu, powoli zaczyna mówić, póki co niewyraźnie, ale takie pojedyncze jakieś takie słowa już coraz wyraźniej i bardzo fajnie mu to nawet wychodzi. Nie mówi całych zdań póki co, tylko jak ze mną mówi, ale jeśli chce coś samemu powiedzieć, to mi się ostatnio śmiać chciało, bo było coś tam do jedzenia, Kacper jadł, a później już tego nie chciał. I mi mówi tak: chcesz? Po polsku, czy chce tą rzecz, bo on już nie mówi, no to i po prostu rozśmieszyło mnie to, ale byłam też z tego bardzo dumna. Kacper teraz w fazie jest taki, że się bardzo dużo bawi w tym momencie. Tak, można powiedzieć, odpoczywa, tak się wgryzł w ten wolny czas. Widać, że jest mu dobrze, jest zdrowy, więc wiecie. Ostatnio się w ogóle wkręciłam w czytanie książki pani doktor Anne Fleck po niemiecku. Jestem gdzieś mniej więcej w połowie i pani tu pisze, pani doktor, o różnych rzeczach, które się dzieją z organizmem niedobrych.
gdzie zaczynają się przykładowo stany zapalne w organizmie, które organy są przykładowo obciążone i jakimi rzeczami. Co mnie w tej książce się podoba obecnie, że oprócz tego, że jest taka sucha teoria, jak to mówię, trochę takich pojęć różnych takich o funkcjonowaniu danych organów czy czegokolwiek, po prostu jest też podpięty przykład, pod to przykład pacjenta i jakie rozwiązanie do tego po prostu użyła. I to jest o tyle fajne i przede wszystkim właściwie książka jest o tym, co powoduje, że jesteśmy bardzo zmęczeni i teraz jestem na rozdziałach, które przykładowo o rzeczach, które zabierają nam energię, o pożywieniu i o pożywieniu, które nam tej energii po prostu dodaje. Bardzo fajna rzecz, więc polecam ci, którzy umieją język niemiecki. A jak nie, po polsku tej książki kompletnie nie widziałam, a szkoda, bo jest naprawdę wartościowa i powiem Wam szczerze, dużo ciekawych rzeczy jest, tak z perspektywy lekarza, ale lekarza, który kieruje się nie tylko metodami typowo, jak mówią, stara szkoła lekarska, tylko po prostu są też metody, po prostu chodzi o to żywienie, tak, bo nie sztuka człowieka naszpikować jakimiś lekami, ale z drugiej strony trzeba zastosować odpowiednie żywienie, więc to są takie dwie odpowiednie bronie, a najlepiej tych leków nie stosować i ona właśnie kieruje się metodami więcej takimi, więcej zwraca uwagi na żywienie, przedstawia to żywienie i suplementy diety właściwie, które gdzieś tam mogą brakować, bo u tych ludzi, szczególnie co były przypadki przytoczone, były braki witamin, więc trzeba na to zwracać uwagę, jak jemy coś, czy z czegoś rezygnujemy, albo mamy jakąś dietę eliminacyjną, czy coś tam, no to pamiętać o suplementacji, także mniej więcej to tak wygląda. No i tak w ogóle w poniedziałek Kacper dopiero idzie do szkoły, zaczyna się potem normalne życie, że tak powiem, i później mam rozmowę 9 z Zooma mam z ATC, a ostatnia chyba rozmowa, bo Kacper, jak wiecie, już terapii po prostu nie ma, bo po prostu jej nie potrzebuje na ten moment. Jeśli chodzi o same jego zachowanie, to powiem Wam, że dobrze się zachowuje, nawet na spacerach się dobrze zachowuje i jak mówimy mu, że ma stanąć albo poczekać, to czeka i idzie z nami powoli, nie biegnie przed siebie, jak to kiedyś było na wolnej przestrzeni. Po prostu się tego w jakiś sposób tam nauczył i doszło do niego, że ma tak nie robić, bo jednak to było bardzo uciążliwe i ja nie jestem w stanie za nim biegać. Robert w ogóle ostatnio wkręcił się w bieganie, takie do siebie, co mnie bardzo cieszy. Ja też trochę planuję coś tam, zająć się trochę. Wiadomo, ta pogoda trochę nas nie rozpieszcza, bo dzisiaj mamy deszczowo, ale trochę zacząć jakiegoś sportu albo coś, bo jednak człowiek potrzebuje tego ruchu, a u każdego jest ruch wskazany, to nieważne, czy osoba jest otyła, czy nie, ruch przyczynia się do wielu dobrych rzeczy, więc nie ma sensu siedzieć. Jeśli chodzi o same posiłki, to w miarę jakoś tam sobie już daję radę. Bezglutenowo, ale jeszcze chcę obniżyć węglowodany i po prostu, tak jak powiedziałam kiedyś, że zamieniam mąki na mąkę przykładowo kokosową albo
migdałową albo jeszcze nawet lnianą, które nie mają węglowodanów. I powiem Wam, ostatnio piekłam na mące kokosowej takie ciasteczka. Ci, co na Instagramie obserwują, to były to ciasteczka z mąki kokosowej, ze zmielonych migdałów. Tam jeszcze było chyba w tym masło i coś tam jeszcze, jakieś jajko. I to było pokryte właściwie erytrol, masło i jak się to nazywa? Kurde, wyleciało mi z głowy. Mam na końcu języka cynamon właśnie. I to było bardzo dobre i powiem Wam, po tym w ogóle ani cukier nie skacze, ani nic, więc jest to jak najbardziej dobre. I upiekłam też sernik bez spodów, więc bardzo fajny, czysty ser, też dobre. Także no, to by było na tyle, nie chcę się rozgadywać. Życzę Wam miłego dnia, tyle u nas. Także widzimy się następnym razem. Cześć.